Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Odprowadziłam Eliasza i wybieramy się do Sasangs. W Sasang mam jedną sprawę do załatwienia, co pewnie już po tytule wiecie. Jedę oddać krew. Pierwszy raz tu w Korei będę oddawała krew. Ostatnio mój mąż tak po prostu powiedział, czemu by nie. No, zobaczymy. Ja powiem wam szczerze, że jeżeli nie musiałam oddawać krwi na badania, to nigdy nie oddawałam krwi. Później wam powiem z jakich powodów, a teraz spieszę się na metro. Jesteśmy po oddaniu krwi, byliśmy w Armdałnkage oraz zjedliśmy lunch, więc wracamy do domu. Jest godzina 13, więc trochę nam to zeszło. No ogólnie miałam małe problemy, no ale później wam wytłumaczę, o co chodzi. Ogólnie powiem wam, jak to wygląda w ogóle oddawanie krwi w Korei, bo może was to zainteresuje. W ogóle taki ciekawy temat też jest o grupach krwi, które są popularne, a które nie. Więc taki ciekawy temat dzisiaj będzie ogólnie w tym temacie. Dzisiaj też Eliasz idzie na zajęcia, więc go później odprowadzimy i ja też muszę upiec chleb, dlatego że jutro się spotykam z pewnymi Polakami w Busan, którzy są tutaj od jakiegoś czasu. Już się widziałam wcześniej z dziewczyną, ale teraz mam okazję po prostu spędzić z nimi więcej czasu. To będzie we vlogmasach. No, vlogmasy mam nadzieję, że się zapowiadają bardzo fajne, tym bardziej, że będzie jeszcze jedna niespodzianka, którą zachowam dla siebie, ale kiedyś na pewno się przekonacie, o co chodzi. Ja się na przykład nie mogę doczekać i no, duża niespodzianka będzie. Dobra. Mąż chyba nie może się ogarnąć tutaj z samochodem. Dobra, lecimy i widzimy się już wtedy w domku. Pokażę wam, co zakupiłam w Armdałnkage. W ogóle coś takiego śmiesznego, ale to specjalnie po to, żeby wkładać do środka matchę. Bo matcha przychodzi nam w takich plastikowych woreczkach. Już wam pokażę w jakich. Przychodzi w takim czymś i chciałam mieć opakowanie, aby tam sobie matchę wkładać. Widzicie, już mi się wysypuje tutaj, więc kupiłam specjalne w Armdałnkage. Kosztowało to 3000, więc taniutko. Do tego ma fajny wzorek, jest zielony, więc będzie ładnie wyglądało. Kupiłam też naczynie, które można w ogóle w piekarniku Viroflam w Francji, w piekarniku na gazie zmywać, więc super. Ja lubię takie naczynia, co prawda ma taki nietypowy wzór, ale będzie pasować do mojego innego. I mamy też, słuchajcie, taki talerzyk
mi brakuje talerzyków. Też jest tak, że jak wrzucam coś do zmywarki, to później mam problem z tym, żeby mieć więcej talerzy, więc kupuję sobie osobno jakiś wzór, mi się spodoba, to po prostu sobie kupię. Nie jestem jakąś dużą fanką, że wszystko musi być identyczne na stole. Mogą się różnić, tym bardziej, że nas jest w dwójkę, które je w takich dużych talerzach, a Eliasz je w swoich takich mniejszych, więc moim zdaniem takie są w sam raz, a tym bardziej bardzo mi się spodobał tu wzór, taki jest minimalistyczny, ale zarazem tak ma swój taki nietypowy klimat. W ogóle też chciałam Wam pokazać, że wczoraj zaczęłam już myć okna, dlatego że przy okazji wymieniłam firany, wyprałam je już tak na świątecznie zaczynam robić, żeby później się po prostu nie załamać od ilości rzeczy. Podmieniłam te, dlatego że wcześniej były takie brązowo-kremowe, ale za chwilę Wam pokażę, co jeszcze kupiłam, żeby fajnie pasowało, ale też spójrzcie na moją monsterę, jak pięknie wygląda. Jest przepiękna. Muszę powiedzieć, muszę ją pochwalić, chociaż wiem, słyszałam, że nie powinno się chwalić kwiatów, bo po pochwale później mamy problem, ale nazbierałam kwiatki, co będzie w weekly vlogu, które już widzę, że zaczynają kruszyć się i suszyć, ale znalazłam kwiatki. Moja siostra powiedziała, że to jest w ogóle kwiat, który jest jaki? Taki, że jest bardzo inwazyjny, więc można go zbierać, żeby nie zadusił innych kwiatów. I też kupiłam, słuchajcie, tak, w końcu dorwałam wełniany sweter, nie wełniany sweter, ale wełniany koc. I jest to 85% wełna i 15% kaszmir. No po prostu petarda, a chodziłam za takim wełnianym kocem chyba milion lat. Troszkę pasuje do tych moich firanek i do naszego pięknego nowego dywanu, który nie jest do końca nowy, bo kupiony w Dangen. I też kupiłam, patrzcie, kwiaty, piękne kwiatki, które będą na wymianę, jeżeli nic do wazonu nie będę miała. One są w ogóle plastikowe, ale moim zdaniem bardzo ładnie wykonane, dlatego skusiłam się, żeby je kupić. Wiecie, bo nie zawsze można mieć świeże też są drogie, więc jak tylko będę potrzebowała, to wrzucę sobie do tego wazoniku na stole. Dobra, idę, bo robię maczę dla męża. Mój mąż już poszedł do pracy, odwiózł mnie i ja przy okazji chciałam powiedzieć, jak było. My w ogóle byliśmy właśnie w oddziale Red Cross, Blood Red Cross i właśnie w takich oddziałach oddaje się w Korei krew. Nie znam innych tutaj, ale może dam Wam mapkę, gdzie możecie znaleźć w Busanie albo w Korei inne oddziały, ale ja oddawałam na Sasang, mój mąż po prostu tam miał pracę, więc przy okazji oddawał krew. I słuchajcie, jedna taka uwaga przy okazji mojego męża to to, że w Korei nie ma dnia wolnego, kiedy się oddaje krew. Wiem, że w Polsce właśnie jak jest dzień oddawania krwi, to można na spokojnie mieć dzień wolny, nie idziemy do pracy, a tutaj niestety trzeba iść później do pracy. Dobra, z takich informacji to w Korei możemy oddawać krew co 8 tygodni, ale też jest możliwość oddawania osocza oraz z tego co kojarzę, osocza i posocza, tak? I wtedy już możemy dużo częściej oddawać, około więcej niż 12 razy w roku, czyli co miesiąc możemy oddać. Kobiety w Korei mogą oddać w ciągu roku tylko 4 razy, mężczyźni 6 razy, czyli o 1 raz więcej. My byliśmy w oddziale w Sasang, całkiem fajnie to jest zorganizowane, ładnie to wygląda, mają oczywiście osobne fotele. Najpierw niestety musieliśmy pójść do pani, która nas sprawdziła, wypełniała dokumenty, no i niestety w tym oddziale nikt nie mówił po angielsku, więc nie miałam możliwości się dogadania, raczej prawie się dogadałam,
prawie wszystko ok poszło, bo powiedziałam, że jestem już prawie 4 lata. Do tego, że byłam w Polsce na 1 miesiąc, bo się też także zapytała. Zapytała się także o moje imię i nazwisko. Nawet dostałam moją kartę tak zwanego Łegugina. I słuchajcie, tu już zaczął się problem, bo nie wiem czemu miała na karcie wszystko zapisane. Ja do tego jeszcze na kartce jej dodatkowo napisałam imię i nazwisko i ona po prostu miała problem z napisaniem. Nie mogła, nie wiem, mogła odczytać na spokojnie moje imię i nazwisko. Nie zapytała się, które to jest imię, a które nazwisko, więc byłam bardzo zdziwiona i się zastanawiałam, o co jej chodzi. I chyba z 20 razy powtarzała to samo. Myliła się za każdym razem, chociaż miała na tej karcie dla obcokrajowców jest na spokojnie napisane drukowanymi literami. Zapytała się mnie, czy mój mąż jest i dopiero później, kiedy mój mąż skończył już pobieranie krwi, przyszedł do mnie i wtedy zaczął tam z panią rozmawiać i ona pobrała moją krew, sprawdziła, czy jakość mojej krwi jest dobra, była dobra, więc później tylko musieliśmy poczekać, aż stanowisko będzie dla mnie wolne. Jedna z takich rzeczy to jest to, że jedna z takich właśnie rzeczy to jest to, że później się dowiedzieliśmy, bo pani z przychodni do nas zadzwoniła, że następnym razem mąż nie może być ze mną w trakcie rozmowy razem z pielęgniarką, a ona się na to uparła, więc widzicie, czy jest możliwość dogadania się? No powiem wam szczerze, że ja na spokojnie mogłam się z nią dogadać, tylko widocznie z jej strony to nie szło za dobrze, plus ona bardzo chciała, ona bardzo powiedziała, następnym razem musi być mąż, musicie wejść razem. Co się okazało błędem, bo później przecież do nas zadzwonili i powiedzieli, że nie musi być. No i widzicie, problemy są. Czy obcokrajowiec może? Jest też możliwość zarezerwowania sobie translatora, czyli osoby, która będzie nas przedstawi wszystko po angielsku. Więc są opcje, ale jak widzicie, może to być skomplikowane, jeżeli chcielibyście oddawać krew. Ja poszłam tam na spokojnie, dostaliśmy, wiecie, kocyk, pani nas przykryła, opróżniła nas z krwi 400 ml. Tu są też akcje takie, jak dostaje się właśnie jakieś kupony, dostaje się coś słodkiego, kawę, do tego dostaje się. Myślę, że fajnie jest, ale więcej już do tego oddziału nie pójdę. Myślę, że następnym razem wybierzemy z moim mężem inny oddział, żeby właśnie być w miejscu, gdzie więcej jest obcokrajowców, którzy mogą nam poradzić. Tym bardziej, że ja mam tutaj grupę krwi, która nie jest popularna i na ten temat później porozmawiamy, bo teraz już idę ogarniać chleb, właśnie muszę go wymieszać. Dobra, kolejne okna wyczyszczone. Umyłam te w kuchni i jeszcze chciałabym tamte umyć, ale jutro nie dam rady, bo wychodzę spotkać się ze znajomymi, więc nie dam rady, ale tutaj na szczęście udało mi się umyć. Mam chwilę spokoju, odprowadzony jest synek. Już przez dłuższą chwilę złożyłam chleb, ale coś dzisiaj, mam nadzieję, że nie będzie takie coś, że nagle przestanie jakoś tak dobrze wyrastać, ale wyrasta dzisiaj gorzej mój chleb. Zobaczymy po tym kolejnym składaniu. Kolejne składanie mam, słuchajcie, która będzie 5:20. Wtedy złożę chleb i skoczę po Eliasza. 5:20.
O, trochę późno. Myślałam, że udało mi się wcześniej ogarnąć to. O, nie. Bateria mi padła. A chciałam Wam powiedzieć o książce, której ostatnio czytam, ale to wtedy, jak wrócę z Eliasza, bo kiedy wrócę z Eliaszem do domu. Dzisiaj w ogóle nic nie gotuję. Mój mąż jest najedzony, więc Eliasz dostanie jakąś kanapkę, może kiełbaski, bo ostatnio pytał się o nie, więc to będzie na kanapka, na kolację. My może zrobimy sobie topki i sobie usiądziemy, choć mi się marzy kurczak. Po prostu dawno nie jadłam kurczaka zamawianego, więc może się skusimy z moim mężem. Dzisiaj taka, wiecie, oddawaliśmy krew, więc może będzie taka ciekawa alternatywa na dzisiaj do zjedzenia. Zobaczymy. Dobra, lecę, bo muszę podładować tą baterię w końcu, jako że się rozładowała, a chciałabym sobie później poczytać książki. Ostatnio ciągle tylko chodzę, ładuję, czytam książki, ale mówię, że przeczytałam fajną książkę, pochłonęłam ją znowu i oczywiście nie zorientowałam się, że jest tylko jeden tom i jest to nowość. Dlatego niestety muszę znowu czekać na kolejne, ale na szczęście z premiera angielskiej wersji ma być 26 lutego, więc jestem ciekawa, ile będę musiała czekać na polską. Mam nadzieję, że niedługo. Fajna książka, naprawdę. Dam Wam znać później, jak się nazywa, jak tylko się bateria ładuje. Daiso świeczki i słuchajcie, zakupiłam świeczki, które są dziurawe w środku. Wyglądają w taki sposób. I wiecie co? One specjalnie są dziurawe. Doszłam do tego po pewnym czasie. A wiecie dlaczego? Dzięki temu raz mi to nie wyszło, ale teraz zapaliłam i na spokojnie to działa, że te świeczki, słuchajcie, nie rozlewają dookoła tego wosku, a zostaje to jakby wchłonięte w samą świeczkę. Więc narzekałam, ale nie są takie złe. Co prawda wydaje mi się, że szybciej w ogóle się palą, więc to jest jeden z takich może minusów tego, ale dzięki temu, no wiecie, no nie brudzą się za bardzo, więc w jakim stopniu to też jest plus. Bo pierwszą książkę już przeczytałam. Teraz zabrałam się za Iskra Wiecznego Płomienia Klątwa Przodków, tą pierwszy Pinnacle. Czytałam na Goodreads, że jest jedną z takich lepszych właśnie rom fantasy, więc się za to też zabieram. Mam w ogóle sporo rozpoczętych książek, więc muszę powoli się ich pozbywać, bo mamy tutaj Żmija Skrzydła Nocy, kończę Piekielną Królową, tu właśnie tej polskiej autorki. Mamy Adeptkę, którą po prostu, to nie jest moja ulubiona książka, więc nie wiem, czy mogę polecić. Później może jakiś ranking zrobię z opowiadaniem, jakie książki są fajne, a jakie nie. I mam nadal Sarah J. Maas, którą czytam. Więc całkiem sporo się narobiło. Szukamy coś za Balladynę, bo bardzo mi się spodobała. Już przeczytałam jej wszystkie 3 książki i to jest taka gotycka książka w stylu gotyckim, więc szukam coś na miejsce tego i słuchajcie, kończąc temat ogólnie pobierania krwi, bo jak już jesteśmy w tym temacie, to chciałabym dokończyć, tym bardziej, że może Was zaciekawić, dlatego że poczytałam sobie o grupach krwi w Korei, które są najbardziej popularne, które są najmniej popularne, które warto oddawać i ogólnie, słuchajcie, najbardziej popularne grupy krwi to jest A i B,
A ma tam chyba 34%, B ma 27% i najmniej popularną grupą krwi jest AB. I AB jest najmniej osób w Korei ma właśnie tą grupę krwi, więc jeżeli jakiś Koreańczyk ma, no to może mieć w tym problem. I słuchajcie, jeżeli chodzi o RH- czy RH+, to wszystkie grupy krwi, które mają RH-, niestety mają problem. Tak, dlatego że Koreańczycy w większym procencie mają RH+, jakieś chyba 3-7% społeczeństwa koreańskiego ma RH-. I słuchajcie, należę do tej grupy. Mam grupę krwi A RH-, dlatego też mogłam mieć konflikt serologiczny z moim synkiem, dlatego że on ma RH+, a ja mam RH-, przez co mogłam mieć konflikt serologiczny, ale z tego co wyczytałam, to ogólnie konflikt jest wtedy, kiedy jest druga ciąża. W większości przypadków właśnie w trakcie drugiej ciąży może zajść konflikt serologiczny, dlatego dostaje się na początku ciąży antygeny D. Więc jak słyszycie, moja krew jest jedną z tych rzadszych tutaj w Korei. Co prawda AB RH- jest jeszcze rzadsza niż ARH-, więc ciężki temat. Ja postaram się oddawać krew, pewnie już nie w tym miejscu, w którym oddawałam, bo troszkę tak się poczułam tam po prostu, wiecie, mało zrozumiana, o to chodzi, więc liczę, że w innym miejscu, gdzie będę mogła oddawać moją krew na spokojnie, może ktoś będzie bardziej zaznajomiony z obcokrajowcami, będzie wiedział, jak z nimi rozmawiać. Trochę się dziwię, że na przykład w takich ośrodkach nie ma tych takich formularzy na przykład po angielsku, bo myślę, że właśnie w takich ośrodkach jak oddawanie krwi, szpitale powinny być raczej informacje po angielsku, dlatego że no wiem, że jesteśmy w kraju, tutaj mieszkamy, ale pamiętajmy o tym, że z medycznych procedur nie korzystają tylko i wyłącznie Koreańczycy, ale także obcokrajowcy. Jest sporo po prostu osób studiujących tutaj, którzy studiują, ale nie znają koreańskiego, bo na niektórych studiach koreański nie jest obligatoryjny, bo studia są po angielsku, więc i tak sądzę, że powinno być ogólnie w większości krajów, że jednak angielski jest na tyle rozpoznawalnym językiem, na tyle zaznajomiony wśród młodych ludzi, że jednak nie mówię, że wszystko ma być napisane po angielsku, ale takie rzeczy jak właśnie oddawanie krwi mogłoby pomóc także w oddawaniu. Dobra, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że troszkę informacji Wam utknęłam. Słuchajcie, tak jak mówiłam, vlogmasy będą i mam dla Was taką propozycję na vlogmasy, że jak się już zaczną, chciałabym już Wam teraz powiedzieć, żebyście po prostu wiedzieli o tym, że jak będą vlogmasy, za każdym razem pod każdym vlogmasem, jeżeli ktoś zada pytanie, to w kolejnym dniu będę na to pytanie odpowiadać. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Może, wiecie, poznamy się troszkę bliżej, odpowiem Wam na Wasze najciekawsze i interesujące Was pytania. Plus, no, myślę, że może być bardzo fajnie. Chciałam Wam podziękować w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i prawdopodobnie widzimy się już w niedzielę w ostatnim weekly vlogu w grudniu? Może w grudniu będzie jeszcze jeden weekly vlog, więc jeszcze nie ostatni pewnie w tym roku. Zobaczymy.
Dobra, to dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Pa!